Dziś w odcinku nowe auta nie przechodzą przeglądów technicznych. Winyle od Lamborghini, BMW M4 CS, nowy Rolls-Royce. Czy Rimac upadnie? Chińczycy zrzucili auto. Nowe auta nie przechodzą przeglądów technicznych. Dzisiaj porozmawiamy o palącym problemie, który dotyczy właścicieli aut w Niemczech, a wkrótce może również nas w Polsce. Mowa o nowych unijnych przepisach dotyczących badań technicznych, które sprawiają, że tysiące nowych samochodów nie przechodzi przeglądów. Wprowadzone w lipcu 2023 roku przepisy miały na celu poprawę emisji spalin z diesli. Niestety w praktyce okazało się, że wiele aut, nawet tych prawie nowych, nie spełnia norm. Powodem jest różnica w metodach pomiaru emisji spalin stosowanych podczas homologacji i na stacjach diagnostycznych. Właściciele aut, którzy nie mogą przejść przeglądu, są w kropce. Nie mogą nimi jeździć, a producenci odrzucają reklamacje. Sprzedaż takiego auta też jest problematyczna. Do tego dochodzi jeszcze koszt wymiany filtra DPF, który może wynieść nawet 3000 euro. Niemiecki Automobil Club ADAC zaapelował do producentów o dobrą wolę, ale na razie nic z tego nie wyszło. Problem tkwi w dziurawym unijnym prawie, które nie precyzuje dostatecznie kwestii badań technicznych. Niestety ten scenariusz może wkrótce powtórzyć się w Polsce. Nasz kraj również musi wdrożyć unijne przepisy, co oznacza, że polskie auta mogą również zacząć masowo nie przechodzić przeglądów. Co możemy zrobić? Na razie niewiele. Musimy czekać na to, aż unijne przepisy zostaną doprecyzowane lub zmienione. Warto jednak śledzić tę sprawę i być przygotowanym na ewentualne problemy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Winyle od Lamborghini. Chcesz usłyszeć ryk silników V12 Lamborghini na winylu? To możliwe dzięki limitowanej edycji gramofonu powstałej ze współpracy Lamborghini i Technics. Gramofon SL1200M7B to gratka dla fanów włoskich supersamochodów. Wystylizowano go na wzór Lamborghini z motywem Y w 3 kolorach do wyboru. Do tego dorzucono płytę winylową z dźwiękami silników V12 z 6 kultowych modeli. Od klasycznego 400 GT po potężne jednostki z Diablo czy Murcielago. Płyta ma unikalny design nawiązujący do felg Revuelto i jest częścią zestawu w specjalnym opakowaniu. Szczegółów ceny nie podano, ale wiadomo, że będzie wyższa od standardowego Technics. Szybka decyzja, zamówienia ruszyły 9 maja, a gramofon dostępny będzie tylko do końca czerwca. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was kupiłby coś takiego. Dajcie znać w komentarzu. Nowa bestia M. BMW M4 CS wjeżdża na scenę. 60 koni więcej niż M4 Competition. Lżejsza o 20 kg i piekielnie szybka. M4 CS to taki złoty środek pomiędzy M4 Competition a hardkorowym M4 CSL. 543 konie, 3,2 sekundy do setki, to robi wrażenie. Wszystko to dzięki wzmocnionemu włóknem węglowym bodykitowi, lekkiemu wnętrzu i specjalnie dostrojonemu zawieszeniu. Na tor możesz wyjechać na standardowych oponach lub wybrać jeszcze bardziej wyścigowe. Wybór należy do Ciebie. W środku dominuje czarna skóra z czerwonymi akcentami i oczywiście alkantarą. Wyróżnia się z tłumu dzięki 2 niesamowitym kolorom podwozia Riviera Blue lub Frozen Isle of Man Green. To nie jest najtańsze auto, bo w USA cena zaczyna się od $124,000, ale za to dostajesz torową bestię. Produkcja rusza w lipcu, a jeszcze pierwsze sztuki trafią do klientów w tym roku. Co myślicie? Ładne czy za mało różni się od zwykłej M4? Dajcie znać w komentarzach. Nowy Rolls-Royce. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam, bo zbliżamy się do 40 000 subskrypcji, co oznacza kolejny konkurs na karty paliwowe. Rolls-Royce Cullinan wjeżdża właśnie na scenę z kosmicznym upgrade'em. Brytyjska super luksusowa bryka dostała lifting na 2025 rok i wygląda teraz, no cóż,
powiedzmy, że ciekawie. Nowy przód to totalna rewolucja. Reflektory dostały wydłużone światła do jazdy dziennej, które schodzą w dół na zderzak. Może trochę przypominają łzy. Do tego dochodzi wielka, płaska powierzchnia na dole, która prosi się o jakieś wypełnienie. Rolls-Royce mówi, że inspirowali się rozświetlonymi wieżowcami w megamiastach, ale część osób uważa, że wygląda to nieco kosmicznie. Do tego dochodzi jeszcze grill, który teraz świeci i wielkie 23-calowe felgi. Wersja Black Badge wyróżnia się dodatkowo jeszcze bardziej zaciemnionymi elementami i piekielnie mocnym silnikiem V12 o mocy 600 koni. W środku dalej luksus i przepych. No i oczywiście tapicerka. Wersja Black Badge może pochwalić się wnętrzem obszytym skórą Duality Twill, która ma 2,2 miliona przeszyć. Silnik V12 to na razie jedyna opcja, ale pamiętajcie, że Rolls-Royce do 2030 roku chce być marką całkowicie elektryczną. Co będzie dalej z Cullinanem? Czas pokaże. Czy Rimac upadnie? Elektryczne super samochody nie dla wszystkich? Bogaci nieprzekonani do elektryków. Mimo imponujących osiągów hybrydowe i elektryczne, super samochody nie zdobywają serc wszystkich zamożnych klientów. Matt Rimac, prezes Bugatti Rimac, ujawnił, że sprzedaż Navery elektrycznego hipersamochodu nie spełnia oczekiwań. Powody słabego zainteresowania to np. wysoka cena. Nawet wysokie osiągi nie rekompensują dla niektórych astronomicznych cen aut elektrycznych. Ograniczenia technologiczne, zasięg i czas ładowania wciąż stanowią problem dla wielu osób. Brak emocji. Niektórzy twierdzą, że elektryki nie oferują tych samych emocji i doznań z jazdy jak auta spalinowe. Ja też tak uważam. Rimac nie zamyka się na silniki spalinowe. Kolejny model marki może wykorzystywać hybrydę typu plug-in, łącząc moc silnika spalinowego z zaletami napędu elektrycznego. Premiera nowego Bugatti zaplanowana jest na 20 czerwca 2024 roku. Model ten będzie napędzany 8,3-litrowym silnikiem V16 o mocy 1800 koni mechanicznych, wspomagany 3 silnikami elektrycznymi. Zasięg elektryczny ma wynosić około 60 km. Przyspieszenie od 0 do 100 ma zajmować około 2 sekund, a prędkość maksymalna ma sięgnąć 445 km na godzinę. Elektryczne supersamochody budzą skrajne emocje. Niektórzy są nimi zachwyceni, a inni wciąż preferują auta spalinowe. Chińczycy i ich testy aut. Chcesz zobaczyć, jak elektryczny SUV Chery Exit Atlantis ET znosi upadek z 32 metrów? Zobacz ten niesamowity test zderzeniowy. Chińska marka Chery postanowiła przekonać sceptyków co do bezpieczeństwa swoich aut, przeprowadzając spektakularny test zderzeniowy. Model flagowy SUV marki został uniesiony na wysokość 32 metrów dźwigiem, a następnie zrzucony na ziemię. Chociaż przednia część nadwozia została zmiażdżona, kabina pasażerska pozostała praktycznie nietknięta. To imponujący wynik, który z pewnością zrobi wrażenie na potencjalnych klientach. Czy taki test jest jednak realistyczny? Scenariusz upadku z tak dużej wysokości jest zdecydowanie mniej prawdopodobny niż typowy wypadek drogowy. Niemniej jednak dowodzi on wytrzymałość konstrukcji i może dać potencjalnym nabywcom większe poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Tak jak mówiłam wcześniej, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zapraszam, ponieważ na 40 000 subów robimy kolejny konkurs na karty paliwowe. Nagrody są naprawdę fajne i dosyć wysokich kwotach, więc jeśli jeszcze nie robisz tego, to teraz jest czas i do zobaczenia za tydzień w nowym odcinku Motonewsów. Zawsze we wtorek o 18:00.